Cześć. Dzisiaj... przyszedł mój asystent. Dzisiaj opowiem Wam o grze, która jest dla mnie niedoścignionym wzorem wśród gier przygodowych. Jest to Day of the Tentacle Maniac Mansion 2. Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o grze, która jest dla mnie niedoścignionym wzorem gier przygodowych. Gra, która jest absolutnym klasykiem, stworzonym przez równie kultowego Tima Schafera oraz Rona Gilberta. Produkcję pierwszego mogliście niedawno podziwiać, mianowicie Brutal Legend oraz wydane tylko na rynek cyfrowy Stacked. Ten drugi gość zasłynął m.in. serią Monkey Island. Tytuł, o którym przynudzam już od dłuższej chwili, to Maniac Mansion 2 Day of the Tentacle. Wydany w 1993 roku, zachwycał nie tylko oprawą graficzną, ale i świetnymi zagadkami, jakich dziś próżno szukać. Moje pierwsze zetknięcie z grą nastąpiło dzięki kultowej gazecie Secret Service numer 5. Pokazała się tam recenzja wraz z opisem tego świetnego tytułu, wtedy dostępnego jedynie na dyskietkach. Pamiętam, że gazeta wychodziła około wtorku, a giełda komputerowa odbywała się w niedzielę. Jako że byłem mega świrem i oszołomem, to praktycznie całe noce nie spałem i w wyobraźni przemierzałem lokacje i rozwiązywałem zagadki. Gigantyczne oczekiwania zostały w pełni zaspokojone. Day of the Tentacle okazał się na długi czas najlepszą grą, w jaką grałem. Na osobną uwagę zasługuje świetnie wykonane intro, które trwa chyba z 11 minut i choć wykorzystuje bezpośrednio ujęcia z gry, to całość przypomina film animowany. W poprzednim odcinku wspomniałem, jak ważne były filmiki w tamtych czasach, a 11 minut intra mogło spokojnie zastąpić wieczorynkę albo odcinek Żółwi Ninja, który uwielbiałem. Choć gra posiadała w pełni digitalizowaną mowę, której i tak nie słyszałem, bo nie miałem karty muzycznej, ale wierzyłem na słowo tym, co słyszeli, że jest grubo. Dopiero parę miesięcy później, wraz z upowszechnieniem się CD-ROMu, pokazała się w pełni mówiona wersja, tak zwana Toki. Oczywiście w Polsce tytuł olano całkowicie, jak i wiele innych klasyków. Wersje Big Box, które były jedynymi wersjami w owym czasie, można było jedynie nabyć za niesamowicie ciężkie pieniądze w sklepach komputerowych, a i tak zazwyczaj asortyment składa się z paru tytułów na krzyż. Pamiętajmy, że wtedy szalało piractwo na całego, a ustawa o prawach autorskich została podpisana dopiero w 1994 roku. Ale wróćmy do tematu. Gra posiadała pewien smaczek, mianowicie w tytule była zawarta pierwsza część Maniac Mansion, którą uruchamiało się w komputerze w pokoju Weird Eda, szalonego filatelisty i oszołoma. Dziś może to nic specjalnego, ale wtedy robiło to wrażenie i autorzy dostawali automatycznie plus 10 do szacunu i 3-sekundową pochwałę wzrokową. To, co wyróżniało Day of the Tentacle, to wściekle wysoki poziom trudności. Musicie wiedzieć, że na tamte czasy wysoki poziom trudności to dziś jak... dziś nie ma takich poziomów trudności. Zagadki, choć logiczne i fajnie przemyślane, były tak trudne, że nieraz gryzłem kabel od myszki albo waliłem czachą o stół. Jednak zawsze rozwiązanie dawało masę satysfakcji. Była to też pierwsza gra, przy której nauczyłem się trochę języka angielskiego, ponieważ bez tego ani rusz. Więc siedziałem jak cieć w domu ze słownikiem, gdy reszta biegała po boisku za świńskim pęcherzem albo grzebała w śmietnikach lub grała w kapsle. Ja zgłębiałem, co też znaczy fake barf i czemu słownik o tym drugim słowie nie wspomina. Jest to też pierwsza chyba gra przygodowa, którą postanowiłem skończyć bez opisu. Przyznaję, nie udało mi się tego dokonać, niemniej to, co udało mi się rozwiązać, powodowało, że chodziłem po osiedlu dumny, choć nikt nie wiedział dlaczego. Dziś wersja Day of the Tentacle, którą widzicie, czyli w pełnym wydaniu premierowym z pudełkiem, instrukcją i innym barachłem, to biały kruk. Jest jeszcze wersja, którą można nazwać krukiem albinosem, mianowicie wersja w trójkątnym pudełku. Niewielu szczęśliwców ją widziało, a jeszcze mnie miało szansę jej dotknąć. Maniac Mansion 2, pomimo upływu 19 lat, dziś całkiem nieźle się trzyma, choć nie jest to gra dla wszystkich. Dość archaiczny interfejs, z którego wybiera się komendy, powoduje lekki uśmiech zażenowania, ale spróbujcie przejść grę bez opisu. To nie Dark Souls, tutaj się nie ginie, ale mózg może opuścić wasze głowy uszami i wybrać się na przebieżkę po linoleum. Okej, może parę słów o fabule jest zakręcone jak mój kot po denaturacie. Postaram się streścić ją szybko i mało umiejętnie. Otóż, purpurowa macka wysiorbała jakiś syfekson ze ścieków profesora, co spowodowało, że wyrosły jej szczątkowe łapska, więc postanowiła zawładnąć światem. Profesor wzywa trójkę przyjaciół, których chce wysłać wehikułem czasu o dzień wcześniej, aby wyłączyli produkcję ścieków i zapobiegli mutacji purpurowej macki. Jako że profesor jest chytrym kmiotem i zamiast oryginalnego diamentu używa jakiegoś barachła z Biedronki, przez co cała trójka ląduje w tym samym miejscu, ale w różnych okresach historycznych.
Hogi 200 lat wstecz, gdzie spotykał Waszyngtona, Franklina, Edisona i benzemnego konia. Bernard w tym samym czasie, z którego wyruszył, a Laurin 200 lat w przyszłość, gdzie macki zawładnęły światem i ludzkość spędza swoje nędzne żywoty jako ich domowe zwierzątka. Cała trójka musi współpracować, aby osiągnąć wspólny cel, czyli powrót do teraźniejszości i powstrzymanie przebrzydłej, podstępnej, zdradzieckiej macki. To też to, co zrobicie w przeszłości, będzie miało wpływ na przyszłość. Zetnięcie drzewa powoduje, że w przyszłości ono znika i tak dalej. Jednakże stawia to przed grającym parę ciekawych problemów, np. jak przetransportować 200 lat w przód chomika. Ano jakoś się da dzięki domowej kriogenice, ale zostawiam to wam. Czy warto dziś w grę popylać? Cóż, jeśli jesteście fanami super wypasionych tytułów z konsol PlayStation 3 i Xbox, a gra odpalona poniżej Full HD wywołuje u was odruch wymiotny, konwulsje i krosty na anusie, to nie ma sensu. To gra dla koneserów, którzy docenią ręcznie rysowaną, wykręconą grafikę, świetną animację, dialogi, humor i doskonałe zagadki. Reszcie powinno wystarczyć to, co mogliście obejrzeć w tym odcinku, to było grane. Zapraszam więc do kolejnego odcinka, w którym zajmiemy się kolejnym kultowym tytułem. Co to będzie? Sam jeszcze nie wiem, ale na pewno coś dobrego. Pozdrawiam.